Ciekawym narzędziem do prezentowania treści naszego kursu jest lekcja. W bardzo podstawowej formie lekcja może być po prostu zasobem zawierającym kolejne strony, kolejne ekrany z treściami dla studentów i taka właśnie podstawowa forma lekcji tak naprawdę bardzo podobna jest do książki, niewiele się od książki różni. Jednak lekcja ma też kilka opcji, które od książki ją odróżniają. I tak naprawdę lekcja jest jedną z aktywności w kursie, nie jednym z zasobów, ponieważ do lekcji możemy pomiędzy stronami, które student ma przeglądać i zapoznawać się z nimi, pomiędzy tymi stronami możemy wstawiać pytania sprawdzające. I jeśli student odpowie poprawnie na takie pytanie, możemy go puścić dalej w lekcji, a jeśli odpowie błędnie, to możemy go cofnąć kawałek w tej lekcji albo spowodować, że zostanie na tym samym ekranie, na którym znajduje się to pytanie i będzie musiał spróbować odpowiedzieć na nie ponownie. Czyli tak naprawdę lekcja jest czymś, co ma cechy zarówno książki, jak i quizu. Dodatkowo w odróżnieniu od książki w lekcji możemy, oprócz tego, że możemy skorzystać ze zwykłego, linearnego menu pozwalającego studentom przechodzić przez kolejne ekrany lekcji, możemy również skonfigurować swoją własną nawigację i w ten sposób kontrolować w pełni, jaką ścieżką studenci będą przez naszą lekcję podążać. W tym i w kolejnych filmach dowiemy się, jak tworzyć lekcje. Ten film jest przeznaczony na podstawy konstruowania lekcji, czyli zobaczymy, w jaki sposób stworzyć najprostszą, linearną lekcję bez pytań sprawdzających. Zobaczmy najpierw, jak taka najprostsza lekcja może wyglądać. Mamy tutaj przykład lekcji zatytułowanej Dla miłośników górskich wędrówek. I jak widać po wejściu do lekcji mamy pierwszą stronę zatytułowaną Góry w Polsce. Na dole znajduje się przycisk Dalej i klikając ten przycisk student przechodzi na kolejny ekran, gdzie ma informacje o Tatrach. Znowu klika Dalej i pojawiają się informacje o Morskim Oku. Następnie rysy. I w ten sposób student przechodzi przez kolejne ekrany lekcji, używając albo tej nawigacji, którą widzimy pod ekranami, czyli przyciski, na przykład przycisk pozwalający przejść dalej do kolejnej strony, ale student może również używać menu lekcji znajdującego się po prawej stronie, gdzie ma wypisane wszystkie strony, które się znajdują w tej lekcji i może pomiędzy nimi się w dowolny sposób poruszać. Jak widać więc, lekcja jest tak naprawdę bardzo podobna do książki, przynajmniej lekcja w tej swojej podstawowej formie. Ale już nawet tutaj widać kilka różnic pomiędzy lekcją a książką. Jedną z takich różnic jest to, że na dole pod ekranami z treścią widzimy pasek postępu. Można ten pasek włączyć, można go nie włączać w lekcji, jednak jeśli go włączymy, to wtedy student będzie widział od razu na bieżąco, ile procent lekcji już przeszedł. Jest też pewna różnica pomiędzy książką a lekcją, jeśli chodzi o menu. W przypadku książki takie menu może być hierarchiczne, przynajmniej jeśli chodzi o dwa poziomy. Można stworzyć dwa poziomy w hierarchii stron w książce, czyli możemy mieć strony i podstrony. Natomiast jeśli chodzi o lekcję, tutaj nie ma możliwości stworzenia podstron. Wszystkie strony są tak samo ważne. Ale z kolei w lekcji możemy zdecydować, że niektóre strony nie będą się pojawiały w tym menu bocznym po prawej stronie. I wtedy do takich stron student może się dostać jedynie korzystając z przycisków na dole pod treścią strony. Więc możemy tak naprawdę zdecydować, że wyłączymy w lekcji to menu po prawej stronie, odbierając studentom możliwość samodzielnego decydowania, w jakiej kolejności będą przeglądali strony lekcji, a utworzymy im odpowiednie przyciski na dole każdej ze stron, tak żeby kierować studentów taką ścieżką, jaką my zaplanujemy, jaka będzie optymalna, żeby zapoznawali się z materiałem, który się w lekcji znajduje.
Zobaczmy teraz, jak możemy stworzyć taką lekcję. Oczywiście najpierw musimy włączyć tryb edycji w kursie i do odpowiedniego modułu dodać aktywność lub zasób. Lekcja, jak już wspominałem, znajduje się w menu z aktywnościami, nie z zasobami. Czyli przełączamy się na aktywności. Oczywiście znajdziemy też lekcję na zakładce ze wszystkimi elementami, które możemy dodać do kursu. Odnajdujemy lekcję, klikamy lekcję i nadajemy naszej lekcji nazwę. Możemy oczywiście wprowadzić opis opis naszej lekcji, jednak pamiętamy, że opis nie jest jeszcze treścią lekcji. Jest to dodatkowa informacja, którą możemy tutaj wprowadzić, na przykład po to, żeby wyświetlić ją na stronie głównej kursu pod linkiem do lekcji, tak żeby studenci dzięki takiej dodatkowej informacji mogli się dowiedzieć coś więcej na temat tego, co ich czeka w tej lekcji, która jest zatytułowana dla miłośników górskich wędrówek. Jak widać, jak w każdej aktywności, którą dodajemy do platformy Delta, mamy tutaj całkiem sporo różnych opcji. W tej chwili te opcje pominiemy i zapiszemy i wyświetlimy od razu tą lekcję, żeby zacząć dodawać do niej strony. Do tych opcji konfiguracyjnych później jeszcze wrócimy, ponieważ niektóre z nich będą dla nas istotne już teraz, nawet przy prostej lekcji, która nie zawiera jeszcze nawet pytań sprawdzających, ani żadnej rozbudowanej nawigacji. Klikamy więc zapisz i wyświetl i widzimy ekran edycji. Nasza lekcja nie ma jeszcze żadnej zawartości, więc musimy zacząć od stworzenia pierwszej strony. Czyli z opcji, które widzimy tutaj dostępnych pod nagłówkiem co chcesz zrobić najpierw, klikamy wstaw w stronę z treścią i wprowadzamy treść pierwszej strony naszej lekcji, czyli wprowadzamy zarówno tytuł, jak i treść naszej strony. Oczywiście pamiętając, że w tej treści oprócz tekstu możemy wprowadzać również filmy, zdjęcia, nagrania audio. I uwaga, w tej chwili musimy zdecydować, jaki przycisk będzie widniał pod treścią lekcji, pod treścią tej strony lekcji i dokąd on będzie kierował. Czyli wprowadzamy tutaj tekst, który będzie wyświetlony na przycisku, na przykład dalej i decydujemy, że ten przycisk opisany dalej będzie kierował na następną stronę i zapisujemy tą stronę w lekcji. Teraz widzimy już, że na ekranie edycji mamy pierwszą stronę. W tym miejscu jest widoczna pierwsza strona i po tej pierwszej stronie możemy wstawić kolejną stronę z treścią. Znowu wpisujemy tytuł tej strony z treścią i wprowadzamy jej zawartość. I znowu decydujemy, jaki przycisk lub przyciski będą się znajdowały pod tą treścią. To jest już druga strona naszej lekcji, więc tutaj możemy zdecydować, że nie tylko będziemy mieli przycisk dalej do kolejnej, trzeciej strony, ale również możemy studentom dać możliwość cofnięcia się w lekcji do wcześniejszej strony. Czyli możemy najpierw po lewej stronie dać przycisk opisany wróć i ten przycisk będzie nas kierował, czy studentów przeglądających lekcję będzie kierował do poprzedniej strony, a następnie umieścić przycisk dalej, który studenta przekieruje do następnej strony. I znowu zapisujemy stronę i widzimy już, że mamy dwie strony. W analogiczny sposób wprowadzamy stronę trzecią, więc jeszcze raz to pokażę. Wstawiamy stronę z treścią po drugiej stronie, wpisujemy jej nazwę, wprowadzamy zawartość i znowu na dole możemy wprowadzić przyciski, przycisk wróć,
kierujący do poprzedniej strony i drugi przycisk dalej kierujący studenta do następnej strony. I kiedy w podobny sposób dodamy już wszystkie strony naszej lekcji, będziemy widzieć ich podsumowanie na ekranie edycji. Uwaga, ekran edycji jest podzielony na widok zwinięty, taki właśnie kompaktowy widok, gdzie widzimy wszystkie strony, i widok rozszerzony, gdzie widzimy zawartość tych stron i dużo więcej informacji na temat każdej z nich. Natomiast najwygodniejszym jest widok edycji zwinięty. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że widzimy tu nie tylko tytuł strony i typ tej strony i możemy po każdej z tych stron dodać jakąś kolejną, ale też możemy przenosić te strony, zmieniać ich kolejność. Możemy edytować strony klikając ikonę kołka zębatego, możemy zduplikować którąś z tych stron, podejrzeć każdą z nich lub usunąć, ale ważną opcją jest również kolumna przejścia. Tutaj widzimy, jakie przyciski, a właściwie dokąd kierujące przyciski znajdują się na każdej z tych stron. Czyli widzimy, że na każdej stronie widzimy jeden przycisk, który kieruje do poprzedniej strony w lekcji i jeden przycisk, który kieruje do następnej strony w lekcji. Warto na to spojrzeć, ponieważ może się zdarzyć, że jeżeli popełniliśmy gdzieś jakiś błąd i niechcący źle skonfigurowaliśmy te przyciski, to możemy to tutaj zauważyć. Przykładowo, na stronie Inne pasma górskie, na ostatniej stronie w tej lekcji, omyłkowo skonfigurowałem oba przyciski w taki sposób, że niezależnie od tego, który z tych przycisków student kliknie, to przejdzie do następnej strony. Czyli wracamy do edycji naszej strony Inne pasma górskie i powinniśmy poprawić ten pierwszy przycisk, żeby po kliknięciu na przycisk, który opisaliśmy wróć, żeby student cofnął się na poprzednią stronę, a nie przechodził na następną. Tutaj przy okazji taka uwaga, zauważmy, że oprócz skierowania przycisków, czy skierowania studenta, który klika na przycisk na poprzednią lub na następną stronę, możemy również wywołać kilka innych akcji, takich jak zakończyć lekcję, czy kilka akcji związanych z klastrami tak zwanymi, czyli grupami pytań. To jest troszkę bardziej zaawansowana opcja, której w tej chwili nie będziemy omawiać. To są te trzy kolejne opcje niewyświetlane dotąd: pytanie, losuj pytania i losuj strony. Ale też możemy spowodować, że każdy przycisk, który tutaj będziemy konfigurować, będzie nas kierował nie do następnej lub poprzedniej, ale do konkretnej strony w naszej lekcji. To jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Natomiast druga rzecz, pamiętamy, że w tej chwili edytujemy stronę Inne pasma górskie, która jest ostatnią stroną w tej lekcji. Ale tak czy inaczej, przycisk drugi skonfigurowałem dalej i kieruje on na następną stronę, która nie istnieje, bo ta strona jest ostatnią. W takim przypadku zostanie po prostu ta lekcja zakończona. Czyli możemy oczywiście tutaj skonfigurować, że po kliknięciu dalej nastąpi koniec lekcji. Natomiast jeśli przewidujemy, że być może za jakiś czas będziemy chcieli do naszej lekcji dodać kolejne strony, to możemy sobie zostawić od razu tutaj opcję tego przycisku ustawioną na przekierowanie na następną stronę. Tak czy inaczej, jeśli ta strona jest ostatnia, to będzie zakończona lekcja. Gdyby była kolejna strona jeszcze dodana do tej lekcji, to wtedy student by do niej przeszedł. Więc zapisujemy zmiany w tej stronie po wyedytowaniu tych przycisków, ale jeszcze zanim zapiszę, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mamy tutaj 4 zawartości, czyli tak naprawdę 4 przyciski, które możemy dodać pod każdą stroną w naszej lekcji. Natomiast czasami może się okazać, że będziemy chcieli takich przycisków mieć więcej. I co wtedy? Więc zapisuję tą stronę i pokażę, co można zrobić, żeby tych przycisków mieć więcej. W tym celu musimy wrócić do głównych ustawień naszej lekcji, które pominęliśmy, kiedy zaczynaliśmy tworzyć tę lekcję, czyli w menu Administracja wchodzimy w administracji lekcją w opcję Edytuj ustawienia. I w sekcji
wygląd. Musimy kliknąć Pokaż więcej, żeby zobaczyć opcję Maksymalna liczba odpowiedzi. Maksymalna liczba odpowiedzi, która jest standardowo ustawiona na 4, dotyczy głównie pytań. Czyli jeśli będziemy tworzyli pytania, to tyle możliwych opcji odpowiedzi będziemy mogli dopisać do każdego pytania. Ale ten sam parametr dotyczy również stron z treścią, tylko w tym przypadku definiuje on liczbę przycisków, które możemy pod taką stroną z treścią stworzyć. Czyli jeśli potrzebujemy więcej niż 4, zmieniamy tą liczbę na jakąś wyższą, przy czym oczywiście nie musimy wykorzystywać wszystkich, czyli możemy sobie na wszelki wypadek ustawić dość wysoką tą liczbę, że chcemy mieć maksymalną liczbę odpowiedzi lub przejść pod stronami z treścią lub przycisków pod stronami z treścią, na przykład 10, a nie musimy wykorzystywać wszystkich. I kiedy zapiszemy zmiany i wrócimy do edycji naszej lekcji i będziemy edytować którąkolwiek ze stron, którą w lekcji mamy, to zauważymy, że w tej chwili już mamy możliwość dodania 10 przycisków. Wróćmy jeszcze do głównych ustawień lekcji, żeby zobaczyć, które z nich mogą być dla nas w tej chwili przydatne. Czyli w menu Administracja, w administracji lekcją klikamy Edytuj ustawienia i na przykład w sekcji Wygląd możemy też zdecydować, że będziemy studentom wyświetlać menu boczne. I wtedy ustawimy opcję Wyświetl menu na tak. Możemy również zdecydować, że będziemy studentom wyświetlać pasek postępu. Te dwie opcje standardowo, kiedy dodajemy lekcje, są ustawione na nie, więc jeśli chcemy z tych funkcji korzystać, powinniśmy je tutaj przełączyć i wtedy student będzie widział podczas przechodzenia przez tą lekcję, będzie widział menu lekcji po prawej stronie, a pasek postępu na dole. Jest również opcja, która działa wtedy, kiedy mamy pytania sprawdzające w lekcji, za które studenci zdobywają jakieś punkty. Możemy to menu boczne, ten spis treści lekcji, możemy włączyć dopiero wtedy, kiedy student uzyska jakiś konkretny wynik procentowy w lekcji. Czyli student po raz pierwszy przez lekcję musi przejść po kolei, korzystając z nawigacji przez nas stworzonej za pomocą przycisków. Natomiast kiedy już przez tą lekcję przejdzie i uzyska minimum 60% punktów, które są do zdobycia w tej lekcji, to wtedy przy kolejnym wejściu do tej lekcji będzie już mógł skorzystać z tego menu bocznego, dzięki czemu nie będzie musiał przechodzić ponownie przez całą lekcję, żeby na przykład sobie sprawdzić, co tam było pod koniec lekcji na stronie na temat karkonoszy. Z tym menu bocznym, które pozwala studentom na swobodną nawigację w lekcji, są jeszcze związane dwie ważne rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć. Pierwsza to to, że to menu może zawierać w sobie tylko i wyłącznie strony z treścią. Czyli gdyby nasza lekcja oprócz stron z treścią miała jakieś pytania wbudowane, to te pytania nie będą się pojawiały w menu lekcji, czyli tak naprawdę student, który będzie korzystał tylko i wyłącznie z menu lekcji, żeby nawigować po naszych treściach, może nie zauważyć w ogóle, że są pytania sprawdzające. Więc jeśli tworzymy pytania sprawdzające w lekcji, to warto się zastanowić, czy przypadkiem nie powinniśmy wyłączyć tego menu i pozwolić studentom jedynie na korzystanie z przycisków pod treścią, pod stronami z treścią, tak żeby tylko za pomocą tych przycisków student mógł nawigować w lekcji, a tymi przyciskami przekierujemy w odpowiednim momencie studenta do pytań sprawdzających. Drugą ważną rzeczą dotyczącą tego menu jest to, że nawet w przypadku stron z treścią możemy pewne wybrane strony wykluczyć z tego menu. Czyli kiedy będziemy edytować naszą lekcję i będziemy na ekranie, który chcemy z jakiegoś powodu z tego menu bocznego, z menu lekcji wykluczyć, schować go,
Wystarczy, że podczas edycji zawartości tej konkretnej strony wyłączymy tutaj tą opcję wyświetlić w menu. I po zapisaniu tej strony, kiedy zobaczymy sobie podgląd studenta, to zauważymy, że strony Tatry w menu lekcji nie ma. Czyli możemy spowodować, że student na stronę Tatry wejdzie tylko i wyłącznie za pomocą przycisku, który się znajduje pod jakąś inną stroną z treścią. Czyli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my zdecydujemy się gdzieś w treści naszej lekcji dodać przycisk kierujący do takiej strony. Możemy dzięki temu tworzyć strony, które będą zawierały na przykład jakieś dodatkowe informacje, które nie muszą się znajdować w głównym menu lekcji, natomiast jeśli student jest zainteresowany, to do nich dotrze używając tych przycisków na dole. I wróćmy jeszcze raz do ustawień lekcji. Zauważmy, że oprócz tych kilku ustawień, które już sobie omówiliśmy, warto jeszcze zwrócić uwagę na ustawienia dotyczące dostępności, czyli od kiedy do kiedy lekcja jest dostępna. Możemy tutaj ustalić daty. Musimy najpierw włączyć, żeby ta dostępność się aktywowała i na przykład jeśli ustalamy, że lekcja będzie dostępna od 10 grudnia do 20 grudnia, to wtedy pamiętajmy, żeby ustawić to od początku dnia 10 grudnia do końca dnia 20 grudnia, czyli ustawiamy 10 grudnia godzina 00 do 20 grudnia do godziny 23:59. Inaczej, gdybyśmy zostawili tutaj taką godzinę, jaka zostanie z automatu wprowadzona przez platformę, najczęściej będzie to godzina gdzieś w środku dnia, bo jest to po prostu godzina mniej więcej ta, o której aktualnie tą lekcję dodawaliśmy. Gdybyśmy taką dziwną godzinę w środku dnia zostawili tutaj, to wtedy studenci mogliby nie zauważyć, że lekcja jest dostępna do 20 grudnia, ale do godziny na przykład 17:27. Więc mieliby później być może do nas pretensje, że próbowali do tej lekcji wejść 20 grudnia wieczorem, a była ona już niedostępna. Więc dla jasności sytuacji lepiej jest ustawić zawsze dostępność do samego końca dnia, chyba że, oczywiście od każdej reguły bywają wyjątki, chyba że na przykład mamy zajęcia na uczelni o konkretnej godzinie, powiedzmy o godzinie 14 i chcemy jakąś lekcję udostępnić studentom, ale tylko przed zajęciami, czyli na przykład wtedy możemy ustawić dostępność takiej lekcji do godziny 13:59, tak żeby zanim wejdą na zajęcia, mogli przez tą lekcję sobie przejść, ale kiedy już przyjdą na zajęcia, lekcja będzie dla nich niedostępna. No i oczywiście mamy też możliwość ustalenia limitu czasowego na rozwiązywanie takiej lekcji. Ten limit czasowy oczywiście jest szczególnie przydatny wtedy, jeśli ta lekcja pełni w pewien sposób rolę quizu, co raczej rzadko się stosuje. Natomiast warto też wiedzieć o tym, że działa ten limit troszkę inaczej niż w przypadku quizu. W przypadku quizu, kiedy skończy się czas na rozwiązywanie quizu, ten quiz automatycznie jest natychmiast zamykany. Natomiast w przypadku lekcji student lekcję może dokończyć nawet po upływie czasu, natomiast odpowiedzi, które udzielił po upływie czasu, już nie będą brane pod uwagę. I to na razie wszystko na temat lekcji. W kolejnych filmach będziemy poznawali inne funkcje lekcji, takie jak pytania sprawdzające czy rozbudowana nawigacja i wtedy też wrócimy do niektórych z tych dostępnych tutaj ustawień. Omówimy sobie te, które będą wtedy istotne.